No i wróciłem po chwili, a nie wiem, jakie są szanse na to, że przeciwnik próbował nas tam zesnajpować. Te zagrania były dosyć szybko sprawdzane, więc nie sądzę, żeby tu minął taki okres, żeby żeby on próbował nas tutaj tak zwanie zesnajpować. No ale, bo to nie jest też tak, że musi minąć 3 minuty od tej ostatniej decyzji, której mu brakowało na river, bo to jest tak, że przy to rozdanie zaczyna się trochę wcześniej. Więc na wszelki wypadek zakończyłem stream i przerwałem jakby go w momencie tych 3 minut, więc ostatnich 3 minut nie będzie. Ale teraz wznawiam jakby na nowo. Teraz napiszę na czacie o tym. Więc napisałem i wracamy do gry. Od razu zostaliśmy przeniesieni na nowy stół. Grać z Nowej Zelandii. Nie wiadomo na jakich stołach. Grać z Brazylii. Gra sobie pod limitomachę 5-kartową high-low na 5-10 i jednego turbo. I grać z Kanady. Nie wiadomo co gra. Więc oczywiście problem w takim momencie polega na tym, że jesteśmy na nowym stole i nie mamy zupełnie pojęcia o tym, jak grają gracze. Więc pewnie myślę, że przez pierwszy tutaj, nawet trudno powiedzieć jaki czas, ale na samym początku pewnie będziemy grali w jakiś bardzo podstawowy sposób i potem będziemy się zastanawiać, czy ktoś tu robi coś dziwnego, czy nie. A widzę, że w tym turnieju jest również cały czas Jamie Staples, przyjaciel Poker Stars, który robi bardzo dużo streamów, więc podejrzewam, że również on robi stream z tego turnieju. A do końca rejestracji pozostało 38 minut i 440 graczy jeszcze musi się pojawić, więc moim zdaniem myślę, że spokojnie mogę myślę, że możemy z tymi backdoorowymi opcjami zamówić bet na flopie w Olimpie przeciwnika i wtedy kupimy sobie za darmo Terni River. Bindy poszły w górę, jest to 200 teraz. Budzik pyta, czemu stream był off. Napisałem o tym wyżej na czacie. Było takie rozdanie, w którym podbiłem z asami i zagrałem na flopie, na ternie i na river. Tam był as na flopie przeciwko graczowi, który siedział w tym miejscu na tamtym stole. Nie pamiętam skąd on był. I jakoś tak na river ten timebank mu leciał chyba z 40 parę sekund. Więc zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle wchodzi tu w grę fakt, że o, proszę, mamy minimalne podbicie, idealna sytuacja. Sprawdzimy, mając pozycję i rękę z potencjałem, za 6,5 do 1 oddsy. A jak najwięcej takich zagrań ze strony przeciwnika chcę oglądać. Zobaczymy, czy to u niego standard, czy to może jakiś misklik był. Ale większość regularsów ma te programy wspomagające, które zwiększają tą kwotę, którą się zagrywa, więc myślę, że jest szansa, że po prostu to jest jego standardowe zagranie, co by mogło sprzyjać temu, że jest to bardziej gracz rekreacyjny niż zawodowy, ale oczywiście na razie trochę za wcześnie, żeby takie wnioski wyciągać. No a tam po prostu w tym rozdaniu, skoro były jakieś takie minimalne choćby podejrzenia, że jest to nietypowe zagranie, które może ocierać się o potencjalny sniping,
to wolałem zakończyć stream bez jego jakby kończenia, czyli tak jakby urwało ostatnie 3 minuty prawdopodobnie, czy tam 2,5, które były, niż się miałoby okazać, że ten gracz faktycznie nas ogląda. Odrobinę o 30 sekund w związku z tym zwiększyłem opóźnienie. Teraz jakby nasz stream pokazuje 3 minuty, natomiast de facto jest to 3,5. Coś takiego może na przykład wprowadzić za którymś razem gracza w błąd. Właściwie można by było taki zrobić trik, w którym bym napisał, że opóźnienie ma minutę i ktoś by sobie właśnie nas oglądając na przykład czekał na to, tylko minuta, poczekam z decyzją na podjęcie minuty i natomiast by czekał i timebank by mu minął, a tutaj nic by się nie zmieniało, więc myślę, że taki trik można by było zastosować. Jeżeli ktoś z Was oglądał stream mój wczorajszy, no to mówiłem na nim, że na przykład Jason Somerville stosuje 8-minutowe opóźnienie, a na moim stole wczoraj w tym Six Maxie grał gracz Assassinato, bardzo dobry gracz turniejowy, który z kolei stosował 15-minutowe opóźnienie, więc naprawdę kilka razy dłuższe opóźnienie od moich. I nie wiem, czym do końca jest to spowodowane ze strony graczy, ale wydaje mi się ten taki 3-4 minutowy, jeżeli mamy w świadomości cały czas tą kwestię, że można w razie czego ten stream zakończyć, jeżeli jest taka potrzeba, to nie sądzę, żeby to opóźnienie powinno być bardzo duże. Obejrzeliśmy sobie bardzo tanio flop, 4-6, trafiamy Tripsa. Ten gracz mnie zastanawia, bo wygląda mi na to, że on może być tu z gatunku tych słabszych. Nie jestem jeszcze na razie do końca w stanie stwierdzić, dlaczego tak do końca tak jest, ale taki byłby mój strzał. A jeszcze jednego betu nie udało się od niego niestety wyciągnąć, ale to nam daje informację, z czym gra, czy miał draw do koloru, czy waleta, czy nie miał nic, proszę. To ciekawe, bo on zagrał versus 2 graczy, dopiero na ternie, na flopie nie miał nic, ale on zagrał już na flopie, bo do niego było zaczekane. Na ternie doszła mu opcja do gutshota, ale ciekawe w takim razie, że na river nie zagrał. Jakby w momencie, w którym miał tylko dama high. Więc teoretycznie myślę, że trzeci bariel powinien spróbować ją sprzedać. As wallet off na batonie myślę, że dosyć łatwy 3-bet. Trochę jako blef z blokerami, bo nie wyobrażam sobie, że przeciwnik, jeżeli nam to podbije do jakichś 2,600, że my będziemy jeszcze jakieś tu, dokładnie to zrobił, jakieś kombinacje robić, zwłaszcza, że znaczy nie sądzę, żebyśmy na 50 blindach, 50 paru as wallet off uznawali już za odpowiednią rękę do stakowania się, zwłaszcza, że mamy w puli tylko 1000 i przeciwnik robi tego forbeta za 1/4 swoich żetonów. Nie pokazał na razie nic dziwnego. Nie sądzę też, żeby to robił tu z jakimś raz 5, więc na razie będziemy musieli mu zawierzyć. A poza tym jeszcze mamy tego gracza przy stole z Nowej Zelandii, którego podejrzewam o to, że nie jest najlepszy na świecie. Więc zamiast stakować się przeciwko dobremu graczowi na 50 blindach, tak mi się wydaje dobremu, na 50 blindach pierwsza pozycja versus druga za wallet off, to możemy sobie spasować, odpuścić 950 żetonów i spróbować wyciągnąć coś więcej od tego gracza, który być może nie jest najlepszy na stole. Jaki jest delay? Tak jak jest w rogu napisane
streamu 3 minuty. W tej chwili zmieniłem w momencie ucięcia tego streamu na 3,5. Jest rozmowa na temat tego, ilość widzów i nasz stream. No jest, tak jak pisze, kupa kasy. Streamujemy po polsku. To raz. Dwa, może być przecież tak, że nie wiem, że mój stream niekoniecznie jakby musi wszystkim przypadać do gustu. Ten fakt, że tu gracz betuje on nie betuje na przykład 1245, tylko tymi równymi kwotami, to też może być bardziej w tym kierunku, że zobaczcie zresztą ten 3bet od tego gracza z Brazylii. To był tam bodajże 2675. No czegoś takiego się nie ustawia się, nie przesuwa się, czy tam nie. To się albo wpisuje, albo to się ma ustawione w tych programach wspomagających. I tak samo wyglądają jakieś potem Cbety, a tak samo 1188. To nie jest coś, co jest jakby w standardzie wpisane. No, tu ciekawa jakaś sytuacja. Oczywiście ja tego nie sprawdzę, ale taki cold forbet też zazwyczaj jest po stronie słabszych graczy. Czasami oczywiście dobry gracz również może tak zrobić, ale nie zawsze. O podbicie 3 razy według tego, to myślę, dobry gracz tu by bardziej zrobił coś w stylu 3250, a nie po prostu takie przesuwane tym suwaczkiem 3x. Więc myślę, że jesteśmy w stanie zidentyfikować, że to nie jest najlepszy gracz na świecie. Pytanie, czy coś z tego dla nas wyniknie, czy nie. As, high, flop. Co jeżeli zaczekamy tutaj? Czy on nam uwierzy, jeżeli przyjdzie tref? Że mamy tutaj, zaczekaliśmy z asem w tym kolorze. A może nam wyświetli trójkę tref? To było wesoło. No to dajmy mu wyświetlić trójkę tref. Czyli możemy w ogóle tu przebijać na river jeszcze. Czyli jeżeli ten gracz zagra za 1850, czy my możemy na river przebić? Bo z czym nas sprawdzi? No z damą mógłby nas sprawdzić. Ale z drugiej strony, czy by nas sprawdził z damą właśnie kiedy bije go as, król, każda trójka tref, w każdej konfiguracji, 7-8 i 7-3 tref. O, kolejny mini 3bet. Teraz to wydaje mi się, że na pewno już tego gracza możemy zakwalifikować na zielono. Dobra, a teraz pytanie, co tutaj? Czy zamykamy oczy, że mamy najlepszy układ? Bo to nie chodzi o to tylko, że ja zakładam, że ten as jest dobry. Oczywiście, że zakładam, że on jest dobry. Tylko pytanie brzmi, czy przeciwnik, jeżeli my go przebijemy na river, on zagrał za te 1000, tam powiedzmy 600, a ja zrobię 3,5. No i teraz pytanie, z czym ona sprawdzi? Z królem tref? Prawdopodobnie. Z damą tref? Być może, ale z drugiej strony, dlaczego ja przebijam na takim boardzie? Czy ja mu chcę sprzedać w ten sposób jakiś taki blef? Co on bije, jeżeli jego tam przebije? Czy on bije tylko blef tak naprawdę? Nie ma znaczenia, czy to jest dama. Ta tref tak naprawdę, czy 10 pewnie tref, bo z waletem tref bym go tam nie przebijał. Okej. Czy stakujemy się ze słabym graczem za skról? To jest nasz all-in będzie, czyli na 75 blindach. Odpowiedź mi, na razie się nie stakujemy. Ten gracz na razie zrobił raz na 2 razy check raise. No, pewnie będzie nam ciężko wygrać to rozdanie. Nie mamy żadnego kara oczywiście. Musielibyśmy co? Wymyślić, że on ma tutaj as, dama, tref. No nic. Myślę, że
pewnie mieliśmy coin flipa, albo jeżeli on mógł mieć tutaj na przykład coś w stylu nie wiem, król, dama, karo, pewnie tak, może mógł mieć as, dama z asem albo damą, karo, cokolwiek. No ciężko sobie uwierzyć, ciężko sobie wmówić tutaj na siłę, że jeszcze to prowadzimy z tym as król, ale wydaje mi się, że on bardzo szybko w ogóle sprawdził nasze to przebicie przed flopem, więc musiał jakąś taką grę łatwo grającą kartę. To nie było tak pewnie, że on nas tam sprawdził sobie, on sobie myśli, że tam nas sprawdzi, nie wiem, z dama 9, że zrobił takiego squeeza i teraz sobie łatwo sprawdzi. A więc myślę, że po prostu tam przegrywaliśmy. A w momencie, kiedy robiliśmy 3-bet, a właściwie 4-bet, to z kolei albo mieliśmy lepszą rękę i dominowaliśmy jakieś dama z walet, albo po prostu graliśmy przeciwko jakiejś parze albo jakiejś ręce typu suited Broadway. Natomiast nie sądzę, żeby przeciwko słabszemu graczowi nasza strategia miałaby się opierać na jakimś takim podbiciu za król off i potem kontynuowaniu na dama na walet 8-4 w karach, nie mając kara. Tu myślę, że sprawdzimy przebicie tego gracza, albo możemy zrobić nawet sami jeszcze jedno przebicie, jakby na to zrobił. Mieliśmy gutshota i backdoory do pików. Jak najwięcej rozań chcielibyśmy rozgrywać z tym Poker Me Please z Nowej Zelandii. Co on w ogóle robił w Nowej Zelandii teraz? To jest jakieś 10 rano. Tu możemy betować i możemy zaczekać z tyłu. Zrobimy timeout dla Jolocycki, bo mamy nie rozmawiamy na tematy polityczne na naszym streamie. Okay, zróbmy notkę, że gracz nam robi check raise na suchym boardzie, co generalnie jest rzadko spotykane, bo dlaczego na przykład na 8-6-3 miałby check raise'ować z setem trójek? Mógł tam oczywiście mieć coś w stylu 4-5, 7-5, 7-9 i po prostu tak to rozegrać bez pozycji. Jest to możliwe. No i co? I w ciągu tej godziny również się zarejestrowało niecałych 100 graczy. I rejestracja się kończy za 23 minuty. Z overkartami, gutshotem musimy to sprawdzić. 8 byłaby piękną kartą. 9 niekoniecznie jest zła. Teraz jest 8 z kolei. Przegrywamy z walet 10, tylko i wyłącznie. Sprawdzimy przebicie przeciwnika, ale nie będziemy się stakować. Więc ja myślę, że przyjąłbym spory zakład teraz i dał odcy komuś nawet, że będzie spory overlay w tym turnieju. Na razie ten overlay wynosi dokładnie $100,000, czyli kto chce $100,000 za darmo, niech się rejestruje do tego Formaxa. No to jest w tej chwili tak, jakbyśmy grali w tym turnieju, znaczy nasz buy-in jest jakby więcej warty w tej chwili. Więc gramy w turnieju 200, tak jakbyśmy grali chyba w turnieju za 250, jeżeli dobrze liczę. Ale dobry z tego liczenia nigdy nie byłem, więc skąd mam to wiedzieć? Mamy stack troszeczkę poniżej średniego, niecałe 17,000 to w tej chwili średni stack, ale podwajając się wskakujemy do pierwszej 50. W tej chwili moja pozycja to 230. No proszę, tymczasem na moim tym czacie teamu online
jest informacja, że jutrzejszy stream, znaczy jutrzejszy ten turniej za 50 000, który jak pewnie wiecie jest jutro o godzinie, to jest sytuacja, w której możemy się odwinąć forbetem, za 4 off, za 4 suited pewnie bym tylko sprawdził. Jutro o godzinie 18:30 jest super high roller za 50 000 i ciekawe, że od razu all-in. Gdzie ten super high roller nie zniknął? W tej chwili jest w nim zarejestrowanych 14 graczy. PokerStars gwarantuje 1 000 000, czyli tak jakby było 20 graczy. Tutaj to myślę, że spokojnie będzie to ta pula przekroczona. Natomiast z tego co widzę właśnie na czacie Teamu Online, to Daniel Negrano będzie streamował to na Twitchu. Więc tak jak rozmawiamy tutaj na czacie a propos ilości widzów potencjalnych na moim streamie, no to powodzenia jutro. Jeżeli w momencie, w którym ja będę streamował turnieje za $200 i naszego free rolla, Daniel Negrano będzie streamował z high rollera za 50 000. W tym czacie Teamu Online jest informacja, że jest taka rozmowa, w której właśnie gracze Teamu Online się zastanawiają, czy padnie prawdopodobnie rekord liczby widzów na Twitchu oglądających pokera, no i pewnie tak będzie. Może ja zamiast robić streamu też będę jednym z tych widzów i pooglądam Daniela, jak to streamuje ten turniej. Na szczęście na Twitchu można oglądać powtórki. Ja chętnie bym sobie zobaczył później, jak to wygląda. Jak wyglądał ten stream. I jak Daniel gra. No myślę, że niezła lekcja poglądowa. Oglądanie jednego z najlepszych graczy turniejowych na świecie, no, gracza, który ma największą kwotę wygranych na świecie, jak gra turniej z dużym wpisowym. Idealne zagranie dla mnie, idealne. Mamy 200 dopóki 1200, od 6 do 1, ręka z potencjałem, pozycja. Nie możemy prosić o nic więcej. Z drugą parą musimy to sprawdzić na flopie. Po tym, jak takie odcy mieliśmy przed flopem, trafiamy drugą parę, nie możemy tego od razu spasować. Trafiamy tripsa na ternie. No i co? Jeżeli przebijemy, to dostaniemy akcję pewnie od jakiegoś as walet. Ciężko utrzymać nam w grze gorsze ręce, więc po prostu tylko sprawdzimy. I będziemy liczyć na to, że nasze damy są tu dobre. Myślę, że jest spora szansa na to. No, właśnie chciałem powiedzieć, że innym wyjątkiem, w którym nie sprawdzę przeciwnika, będzie zagranie all-in. Bo na co byśmy musieli teraz liczyć? Że on tutaj w ten sposób rozgrywa as 10, albo as król, albo parę asów. I przegrywamy tu z każdą damą inną. Znaczy nie z każdą, z powyżej dodamy 9 mamy podział. Przegrywamy za walet, przegrywamy z dziesiątkami, z królami, dwójkami, walet 9. No i pytanie oczywiście, czy ten gracz w ten sposób rozegrałby na przykład parę asów. Więc niestety z ciężkim sercem spasuje, ale nadal mamy szansę wygrywać od przeciwnika żetony. Nie sądzę natomiast, żebyśmy musieli takie desperackie sprawdzenia się, bo to nie chodzi nawet o to, oczywiście, że nasza ręka jest silna, mamy tutaj tripsa dam, ale pytanie jest, co myśli sobie przeciwnik i co ma przeciwnik, co może mieć. As walet ma sens? Ma sens, oczywiście. Król dama ma sens, dama walet ma, walet 9 ma, no co, chyba że musielibyśmy go postawić ewidentnie na jakąś rękę typu as 9 pika, ale do tej pory nie widzieliśmy tego przeciwnika, znaczy widzieliśmy, że zrobił raz dwa blefy, i potem poddał na river, jeżeli nic nie trafił. I wiedział, że my go tam sprawdzaliśmy z jakąś ręką z potencjałem. Więc moim zdaniem tutaj to było ewidentnie zagranie obliczone na uzyskanie maksymalnej wartości. Ok, czy tutaj jesteśmy w stanie... Myślę, że możemy sobie jakby kupić river i ewentualnie
czasami wyrzucić lepszą rękę, chociaż może jakiś król 3. Ale jeżeli przeciwnik nas czeka tak 2 razy, to, to trzeba spróbować. Nie będę na niecałych 40 blindach robił tutaj 3 beta i się stakował przed flopem z tymi piątkami. Z tym graczem ja chcę sobie obejrzeć flopy. Nie mam potrzeby na jakieś tutaj wojny się w nim wdawać, dopóki nie będę miał dobrej ręki. Po prostu nie ma zupełnie takiej potrzeby. To jest gracz, z którym możemy spróbować wygrać po flopie. Wiemy, że na razie dosyć agresywnie betował, oby tak samo było w momencie, w którym nasza ręka będzie mocniejsza niż to dama 4 ostatnio. Za 10 minut przerwa. Za 15 minut kończy się późna rejestracja. 1516 tylko graczy, więc ich trochę przybywa. W tej chwili zostały... Tu jest jakaś satelita, z której będą 2 wejścia. Jest jakaś satelita za punkty jeszcze, którejś jest część graczy się rejestruje, no ale to będzie ich, nie wiem, nawet jak 5 takich satelit już, to będzie 10 graczy. A my, jeżeli byśmy się, tu oczywiście spadliśmy sporo, z tych 15 000 na 8, natomiast kwestia jest taka, że jeżeli byśmy się podwoili chociaż raz, to teraz na tych blindach, kiedy mamy niecałe 40 blindów, jest jakby i sporo w każdej puli jest, bo w każdej puli jest 500 żetonów przed podbiciem, przed akcją, no to podwajając się raz, wskoczyły na stack, którego chyba do tej pory nie mieliśmy. Będziemy mieli około 17 000. Taki jest nasz plan na razie. Pierwszy plan cały czas obowiązuje. Tu jeden bet sprawdzimy oczywiście z parą. Nadal go sprawdzimy, mimo króla na ternie. I teraz będziemy wymiotować do wiadra pod stołem i nie sprawdzimy zagrania za pulę od naszego rywala z Nowej Zelandii, ale będziemy dalej próbować tego typu zagraniami z nim wygrać. Król walet tak samo, nie będziemy go trzybetować. Nie chcę zgadywać bez pozycji w puli, w której na szali jest mój stack. Na czym stoimy? Wolę to zrobić na flopie. W turnieju oczywiście najważniejsze jest przetrwanie, ale zbieranie żetonów też jest ważne. I ja nadal chcę zbierać żetony, ale wolę to, jeżeli jest gracz, który wygląda na to, że może popełniać błędy, to ja nie chcę mu ułatwiać gry przeciwko mnie. Bo on tam będzie miał jakieś raz 5 i sobie zagra Olina. A co? Co mu zależy? Ja mam 7000, on ma 27. Więc ja chcę, żeby zagrał on tego Olina wtedy, kiedy ja będę miał 2 pary. Top parę z dobrym kickerem. Cokolwiek. A tempo odpadania graczy jest w miarę ciekawe. O, proszę, może po raz pierwszy zobaczymy go w jakiejś konkretniejszej akcji. Dostał Olinem w twarz po własnym przebiciu i ma blefy w swoim zakresie. Zostało 400 graczy z 1500 oryginalnych. Więc no naprawdę 1130 graczy odpadło od początku turnieju. Jeśli mieli asa tref, pewnie bym zrobił tutaj c-bet. Bez asa tref niekoniecznie. A ja naprawdę chcę teraz mocno oszczędzać swoje żetony na sytuacje, w których jeżeli dojdzie do takiego rozdania, w którym będę miał szansę na podwojenie, chcę mieć żetonów jak najwięcej. Zas 10 na walet 6, 4, 2. Niekoniecznie to musi być tego typu board, na którym chcę stawiać swoje życie turniejowe na szali. Jeszcze. Mamy jeszcze 25 blindów. Jeszcze nie jest sytuacja awaryjna. Możemy sobie obejrzeć dużo tanich flopów z Poker Me Please i liczyć na jego błąd. Dwadzieścia 24 blindy.
A co ciekawe, już 2 razy była taka sytuacja, w której ten poker mi PiS napotkał opór i pasował. Czyli to nie jest też tak, że on jakby tylko dla wartości obstawia swoje zagrania. Musi mieć też trochę inne zagrania w swoim repertuarze. Ale ja nadal jakby nie sądzę, żeby spasowanie tego dama 4 to był jakiś problem. Jakby ktoś był, nie wiem, w miarę nowym graczem, początkującym i nie czułby się na siłach, jakby nie czułby się dobrze w jakichś dużych pulach albo coś takiego, uważałby, że inni gracze mają przewagę nad nim bardzo dużą na stole, to można byłoby tam to sprawdzić. A teraz to ja myślę, że okej, damy mu szansę. Zastanawiam się, czy tu nie ma miejsca na to, żeby zagrać Olina od razu, ale nie. I mamy akurat poker mi PiS. Trafił jedyną rękę, która nas tu martwiła najbardziej. I lepsza ręka się utrzymuje, więc odpadamy na dokładnie 400 pozycji. Jaka jest szansa na to, że gracz, który grał w taki sposób jak on, akurat kiedy my będziemy na 20 paru blindach i dostaniemy as dama na 4-osobowym stole, on będzie miał as król. No ale tak się zdarzyło, nic się na to nie poradzi, lepsza ręka się utrzymała, więc przeciwnik był od nas lepszy. I ponieważ dzisiaj tylko ten jeden turniej grałem na potrzeby streamu, to będzie koniec na dzisiaj, prawie 4 godziny streamu. Nie doczekaliśmy, nie zrobiliśmy zadania numer 1, czyli do czekania do końca rejestracji, ale jest szkoda, że to nie jest turniej re-entry. Na pewno byłoby to warte tych dodatkowych $215, które zresztą wygrałem w satelicie tuż przed tym przed tym turniejem. Niestety nie ma re-entry i zarejestrować się ponownie nie można. A szkoda, bo turniej ma dużą wartość. Jak widzimy, nie wiem, może tutaj dojdzie do 1600, może 1650 w skrajnym sytuacji, czyli ten overlay nadal będzie bardzo duży. No i PokerStars będzie musiało dodać do puli. W tej chwili wygląda na to, że jakieś, nie wiem, 80 000, 85 000 dolarów. No to ciekawe w ogóle, bo ja myślałem swoją drogą, że taki turniej Formax rozgrywany w sobotę, czyli Formax, czyli taką formułę mającą dużo akcji, że te 400 000 to spokojnie się tu zbierze. Nie wiem, z czego to wynika, że akurat gdyby to był zwykły turniej za 215, taki, nie wiem, jak niedzielny powiedzmy, no to myślę, że bez problemu by się tutaj zebrało dużo więcej osób, ale być może ta Formax jednak nie każdy gracz, powiedzmy taki rekreacyjny, do końca się zapatruje świetnie na tą strukturę 4-osobową. Ale nadal jest to jeden z moich tych ulubionych turniejów, więc myślę, że było przez 4 godziny sporo ciekawej zabawy. I zapraszam na stream jutrzejszy, 19:30, jeżeli mam jakimś cudem konkurować z streamem Daniela Negranu, chociaż ja najchętniej sam bym go obejrzał, ale sobie obejrzę powtórkę. No to nic, to w takim razie zapraszam na stream jutrzejszy o 19:30. To będzie tak, że zagram w nim kilka biggerów, zagram ten o 17:00 turniej zwykły za 215, który jest to jest WCOOP, w którym jest zamiast Sunday Warm-up, oraz będę nadal jeszcze próbował się dostać do tego turnieju za 200. Dzisiaj wygrałem ten kolejny ticket za 215. Jutro w ciągu dnia, gdzieś jakoś zanim rozpocznę, znaczy tak, ja będę pewnie sesję zaczynał gdzieś koło, myślę, 16:30. Przed tym jeszcze zagram sobie też tą satelitę taką jak dzisiaj, czyli tą taką turbo deadline. I
Więc, bo jeżeli, tak jak mówiłem, dla moich subskrybentów, jeżeli do tego turnieju się dostanę za 200, to z niego 10% będzie dla moich subskrybentów. Jeżeli do niego się nie dostanę, a ja nie wkupię się do niego bezpośrednio, tylko maksymalnie do tej satelity za 700, która będzie tuż przed nim, to wtedy z tego turnieju tutaj Progressive Super Knockout za 700 6-osobowy numer 65, 1 000 000 gwarantowane, w tym jest 2 miliony gwarantowane, z któregoś z tych turniejów 10% będzie dla moich subskrybentów. Więc wczoraj stream bonusowy, dzisiaj stream bonusowy, jutro stream zaplanowany, więc dzięki za uwagę i do usłyszenia jutro.